Ja sobie pogadam trochę o tym sezonie i zmianach, a w tle będzie widoczny materiał, jak robię piekielnie trudny endgame, a jeśli ktoś przyszedł po build, to niech sobie skipnie do tego momentu nad żabą, to sobie tam omawiam go, a link w opisie. Wolty, wolty, wolty. Dla niektórych skarbce. Wcześniej miałeś wywalone w trapy, bo nie chciałeś używać pereł, żeby zatrzymać na Malfasa. A nie dość, że dostawałeś tylko 3 wardy za perły, to na koniec Volta zawsze dostawałeś mniej pereł niż używałeś. No, leciałeś na deficycie. Teraz używasz jedną perłę, to dostajesz 10 wardów. No, koniec końców znowu masz wywalone, nie? Bo masz tak dużo, że na to nie patrzysz nawet. To taki plasterek trochę naklejony na urwaną nogę i nie ma problemu. A jeszcze dostajesz od Blizzarda do tego plasterka bombonierkę w postaci Loot Explosion na koniec Volta. No niby spoko, ale no samemu trzeba pomyśleć, czy to dobre rozwiązanie, że i tak skipujesz wszystko, ale dostajesz loot. Na ten moment Nightmare Dungeony są useless, bo dużo lepiej zrobić Volta, jeśli ci nie przeszkadza bieganie dokładnie tych samych layoutów dungeonów. Pet to dalej ściek w porównaniu do Player Power z drugiego sezonu. Dużo słabsze buffy daje. Nie mówię, czy to dobrze, czy źle. Po prostu stwierdzam fakt. U mnie najbardziej w endgame było to odczuwalne z prędkością dungeonów, no bo Metamorphosis się traciło. Ale no to wiadomo, super mocny Vampiric Power. Ale przez inne moce trochę musiałem się na Lilith pocić, bo pomimo, że praktycznie one-shotowałem ją, to nie mogłem skipnąć tych cyst, czy tumorów, jak to się tam nazywa, strzelających na P2. A że w drugim sezonie był dosłowny one-shot, to spędziłem dobrych 30 minutek na nauczenie się movementu tam. Ale to głównie wina buildu, bo musiałem się lekko rampować, a z wampirycznymi mocami to było pyk auto attack speed. Pełno buildów jest, co po prostu one-shotują ją jeszcze szybciej. Albo jakbym miał uber unikaty, no to też bym je skipnął. Jeszcze do tych mocy runek peta, co się farmi. O tyle dobrze, że to retroaktywnie wylewelowało runki, tam sprzed patcha. No to no miłe z ich strony, że jak masz max tam już 10 level na runie i dalej ona może ci lecieć, no to jest nieporozumienie. Niby ci rozwala na matsy, ale to tylko na tą część, którą no osobiście ja mam za dużo, a tej drugiej części, czyli Ironu, to dostajesz 0. Bo te drugie matsy to one no lecą ze wszystkiego, tam z każdego paka moba, no tego tam ja mam 20 coś tysięcy, no ja tego nie potrzebuję po prostu. To z Ironem jest problem, a to dostajesz tylko po jak sobie skałki wykopiesz, albo jak rozwalisz tam bronię i biżuterię, coś takiego. Wszystko mam na 10, oprócz jednej z najważniejszych runek, czyli Resource. 4 godziny farmiłem ostatnią runkę z 8 do 9 levela. Z 9 do 10 no już mi się nie chciało, bo po jeden Resource co 1 sekundę, przy tym, że ja mam 200 tego Resource'u, no to no nie chce mi się, to nie jest odczuwalne. Nowy boss Malphas, którego niby powinno się farmić po unikaty mocy do peta, jest właśnie giga nieprzyjemny do tego farmienia, bo musisz 4 skrzydła normalnych voltów zrobić, żeby do niego dotrzeć, a jego no one-shotujesz, dość nieprzyjemny design, a 4 te skrzydła, no bo po prostu ta jego mapa się tak wygląda, że musisz 4 rzeczy do piedestałów poprzynosić i z każdego jednego skrzydła. No strasznie czasochłonne, jeśli robisz to solo. Nie wiem, czy to jest party fajne, nie grałem w party. Pozytywnie mnie zdziwiło, bo to trzeba przyznać, jak szybko zmiany weszły, bo po paru dniach. Nie trzeba było tydzień czekać. No, ale trochę no paliło im się pod nogami. Nie byłoby problemu, gdyby gracze mieli dostęp nawet na jeden dzień do PTR-a. Tam wszystko by wyszło, no, tego jednego dnia i nie byłoby takiego bólu dupy. Także u mnie, że nowy sezon, fuj. Ogólnie no, to jest Blizzard, którego znam z WoWa. Wrzuca coś niedogotowanego, to ma problemy widoczne z bomby po prostu. Jak popatrzysz tak go rzucisz okiem i potem naprawiają. No, tyle dobrze, że tu leciutko szybciej naprawiają. Wygląda jakby się starali, to trzeba im przyznać. Jak wychodzi, no to no inna sprawa. W ogóle to nawet jak ci partnerzy Diablo, czy jak oni się tam nazywają, wypowiadali się, że słaby sezon, no to coś mówi. Bo wcześniej sporo z nich same komplementy waliło. Beka z ludzi, co nie widzą różnicy i nie potrafią oddzielić gry sezonu. Zmiany na release, co weszły na Eternal Realm, wszystkie były dobre. Chyba wszystkie.
No nie pamiętam takich złych. Tam co się przeczytało, to było takie, no spoko. A to co sezonowe weszło, no to według mnie wszystko było nietrafione. Oprócz może tego nowego miasta, bo to jest przyjemne, że tam wszystko jest blisko siebie. Tak powinny miasta wyglądać. Ale zresztą miast tak nie ma, bo immersja oczywiście. Prawdziwe miasto tak nie wygląda. A pod ostatnim filmem śmieszyły mnie te passive-aggressive komentarze. Komuś się podoba sezon, no to spoko. Raczej wszyscy, co tak płakali na ten sezon, to nie chodziło im o to, żeby namawiać graczy, żeby nie grali w to. Jak komuś się podoba, to nie gra, no. Prosta piła. Najlepszy komentarz to był ten. Stuna trochę dostałem i nie wiedziałem jak inną reakcję niż XD mieć. Jak wygląda endgame na ten moment w gierce, której nie umiem grać. Fajniej się farmi itemy, te 925, bo lecą z wysokich Nightmare Dungeonów i Vaultów. Przyjemnie się to farmi na 90+. Nie trzeba 1000 durieli, no chyba, że chcesz Uber Unikat. Ale no póki nie ma nic wymagającego do przejścia albo puszowania, to się nie chce tych Uber Unikatów. Zobaczymy jak Gauntlet będzie wyglądał. Więc teraz do roboty jest tak. W endgame'ie. Nightmare Dungeon, setka, Vault setka, Lilith, Duriel, Malphas. No i to tyle. Chyba niczego nie pominąłem. Ale ten content nawet jak nie masz tak wyfarmionego gigagiru, to one-shotujesz. Jak sobie innych zajęć nie znajdziesz, to no skończyłeś gierkę, jak to zrobiłeś tak z contentu, który Blizzard ci daje. Teraz możesz czekać na Gauntlet albo Last Epoch. Jeśli o czymś zapomniałem, to pewnie w komentarzach to rzucę. A teraz pogadam o buildzie, jeśli ktoś ciekawy, tym, którym grałem. Buildzik to jest build Roba troszeczkę przerobiony, bo on gra z innym ringiem. A ja lubię ten, bo Corpse Explosion, no nie musisz o tym myśleć, tym bardziej, że masz 8 tylko miejsc na buffy i jak masz więcej niż 8, to nie widzisz i nie możesz śledzić po prostu, kiedy masz buff na damage. Tendrils też są przyjemne, bo uptime jest 100% wtedy, albo bliski 100%. A tak to no aspekty troszkę zmieniłem. Jeszcze nie gram z Disobedience, ale to zaraz powiem czemu. A Pecik, no to tu nie ma co wymyślić, no. On w guidzie ustawił to samo, co ja miałem tam parę dni wcześniej. No bo tu, praktycznie wyboru się nie ma, no. To trzeba na damage buffa i te są najlepsze, żeby to zbuffować, a drugi Tempest to tylko, żeby podpalać ten resource i Fortify. Fortify potrzebujesz, bo w Paragonie masz zwiększony damage, kiedy masz Fortify. Paragon to jest 1 do 1 roba, bo nie chce mi się w spreadsheetie szukać najbardziej optymalnej ścieżki. Ufam mu, że on ma optymalną. No i lecimy od głowy, no. Możesz wcisnąć Szako, no ale jak nie masz, no to Deflesa. Cześcik to Juggernaut, no w ogóle nie gram z Disobedience, bo nie lubię wchodzić w paki mając mniej niż cap armora i że dopiero tym Disobedience'em bym dobijał, czyli bo jak spadnie ci stack, to nie masz full, to jest dla mnie takie no nie fajne, no wolę po prostu mieć fulla od razu, tym bardziej, że no tym mam idealnie cap. Cap to 13200. Na czeście mam tak, Total Armor, Max Life, redukcja damage'a z Close i Distance. Jedyne co bym tu zmienił to Max Life na redukcję damage'a po prostu. Łapki to Serration. Tutaj mi siadły perfect affixy, ale niestety nie perfect role. Crit, Lucky Hit, Regen Primary Resource'ów, Bone Spear. Na legach możesz mieć Disobedience. Szkoda, że nie możemy mieć tutaj redukcji damage'a po używaniu basic skilla. No, twoim generatorem jest tutaj Bone Spirit, którego też fajnie się używa, jak musisz tych petów z suppression bić. Dobrze, że suppression jest nerfione. A tak to możesz użyć albo właśnie, że uderzenie elitki daje ci barierę, albo ten drugi jest do użycia, że barierę dostajesz jak uderzasz z Bone Storma, no. Tylko tam Bone Storma mam co minutę, a tutaj barierkę jest co 30 sekund, to wolę to. Grałem z tym i z tym, no oba są cienkie tak naprawdę. Ale tu mam perfect affixy, takie bym chciał mieć też na czeście, czyli Total Armor, Damage Reduction from Close i Distant. Budki Wind Strikery, po movement oczywiście, affixy, movement speed najważniejszy, później Corpsy, Essence Cost i czwarty, no ja mam Fortify, możesz mieć tu, nie wiem, inteligencję na przykład. Neck Grasping Veinsy, pod Corpse Tendrilsy, zwiększają ci kryta, z ringiem masz praktycznie uptime 100%. Jakbyś miał na ringu zamiast armora cooldowny, no to może dałoby się uptime 100% bez ringa. Ale ja tu mam Total Armora zamiast Disobedience. Inny neck mi nie siadł, a ten jest bardzo fajny, tak czy siak, bo Movement Speed, Total Armor, Essence Cost i
Evulsion? Jak to? Jakkolwiek to się czyta. Avulsion. Ewo... Avulsion. Evulsion. Avulsion. Evulsion. Avulsion. Avulsion. Evulsion. No tak jak pani przeczytała. Kolejny to Ring, tutaj chcesz mieć Wulna, Crit Chance'a, Research Generation. No i czwarte, no ja mam Crit Strike Damage, ale Max Essence byłby lepszy. Drugi Ring to Sacrilegious, no bo no jest wygodny po prostu dla mnie. Jak nie chcesz tego, to albo Uber Unikat, ten co zwiększa damage po prostu, albo Edge Mastera sobie z takimi samymi affiksami co drugi ring. Na broni Splintering, ja mam Vuln Damage, Core Skill i Distant Enemies i Crit na Bone Skillach. To nie są idealne, zamiast, nie wiem, na przykład Distant Enemies to wolałbyś mieć po prostu Crit Strike Damage, a zamiast Core Skilla nie, chyba Int, ale to nie jestem pewny. Ja wolę z kosą biegać zamiast z mieczem, bo próbowałem oba. Nightmare Dungeony są dużo przyjemniejsze, jak cię coś leczy, a nie wiem jak Gauntlet będzie wyglądał. Wolę mieć koskę. Miecz też mam przygotowany. Gemy na armorze oczywiście czerwone, na broni zielone, na biżuterii to co ci brakuje. Ja mam jedno pod armor, bo właśnie potrzebuję i 2 na rezisty. Rezistów nie mam kapa niestety, jak nie użyję poty na Alrezy, ale jak nie musisz jej używać, to możesz sobie Crit Strike Damage. Na Construction, no ciężko coś innego tu wymyślić. No to tyle. Jak coś zapomnę, to pewnie w komentarzach dopiszę. Wszystkie linki w opisie. Dziękuję za uwagę. Elo Benz.